Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na zupę, która świetnie sprawdzi się na wielkanocnym stole. Przygotujemy delikatnie rozgrzewającą kremową zupę chrzanową z białą kiełbasą. Bardzo fajna alternatywa dla osób, które przeraża nastawianie zakwasu na barszcz lub żurek. I jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie zupy pojawiają się na waszym wielkanocnym stole. Zapraszam was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie zupy chrzanowej zaczynamy od warzyw, które będą stanowiły bazę kremu. Na pierwszy ogień idą dwie średnie cebule, razem około 200 g, które kroję w około pół centimetrową kostkę. Następnie delikatnie nacinam wzdłuż małego 100-gramowego pora, mniej więcej do połowy grubości. Dokładnie czyszczę go z piachu pod bieżącą wodą, dzielę go na pół i kroję w drobne około 2 mm paski. Kolejny na liście przygotowań jest seler, którego 200 g kroję w grubą, centymetrową kostkę. Po nim kroję w wąskie półtalarki dwa niewielkie korzenie pietruszki. To samo robię z dwiema średnimi marchewkami. U mnie ważyły one razem około 190 g. Na końcu zajmuję się 300 g ziemniaków, które kroję w kostkę mniej więcej takiej samej wielkości jak w przypadku selera. Kiedy warzywa są gotowe, zajmuję się kiełbasą i boczkiem. 3 duże, białe, surowe kiełbasy, w sumie około 500 g, delikatnie nakłuwam czubkiem ostrego noża. Robię to z obu stron po około 4, może 5 nakłuć na stronę. Kiełbasę na chwilę odstawiam i zajmuję się boczkiem. 200 g wędzonego boczku kroję w około pół centimetrową kostkę. Z tak przygotowanymi wędlinami przenoszę się na kuchenkę. Przekładam pokrojony w kostkę boczek do dużego garnka i podsmażam go przez kilka minut na średnio niskim ogniu do uzyskania pięknego złotego koloru i znacznego wytopienia tłuszczu. Cały czas mieszam boczek w trakcie smażenia, żeby uniknąć przypalenia. Kiedy nabierze odpowiedniego koloru, wyciągam go z garnka i przekładam na wyłożony papierowym ręcznikiem talerz w celu odsączenia nadmiaru tłuszczu. Z samego garnka odlewam nadmiar wytopionego tłuszczu, pozostawiając na jego dnie około 1 łyżki. Na wytopiony tłuszczyk wykładam pokrojoną cebulę i pora. Warzywa smażę na średnio niskim ogniu, stale mieszając przez około 5 minut, aż wyraźnie zmiękną i staną się półprzeźroczyste. Wtedy dodaję do nich 4 średnie rozgniecione ząbki czosnku i pokrojony wcześniej seler, pietruszkę i marchewki. Zawartość garnka krótko mieszam, żeby uniknąć przypalenia warzyw i dodaję 3 duże kulki ziela angielskiego oraz 2 średnie liście laurowe. Warzywa zalewam sporą ilością zimnej wody, przykrywam pokrywką i powoli doprowadzam do wrzenia na średnio niskim ogniu. Ja używam około 1,5 litra wody, ale jeśli chcecie uzyskać gęstszą zupę, użyjcie jej około litra lub dodajcie więcej ziemniaków. Kiedy zawartość garnka się zagotuje, zmniejszam grzanie na niskie i dodaję pokrojone w kostkę ziemniaki, nakłute białe kiełbaski i łyżkę majeranku. Krótko mieszam zupę do równego rozprowadzenia składników i pozwalam jej delikatnie pyrkać przez około 30-40 minut, aż kiełbasa będzie gotowa. Moja kiełbasa jest dosyć duża, dlatego zajmuje to sporo czasu. Jeśli używacie mniejszych kiełbasek, może wam wystarczyć około 25 minut. Przestawiłem też garnek na najmniejszy palnik, żeby mieć większą kontrolę nad temperaturą. Po 40 minutach parzenia wyciągam kiełbasę z garnka i odstawiam ją do delikatnego przestudzenia. Pozbywam się również ziela angielskiego i liści laurowych. Na tym etapie nie są mi już do niczego potrzebne. Następnie dodaję 100 g tartego chrzanu ze słoiczka i dokładnie mieszam zawartość garnka. Moja zupa miała bardzo delikatny smak chrzanu, więc jeśli lubicie mocno doprawione zupy tego typu, możecie użyć więcej chrzanu ze słoiczka lub samemu zetrzeć świeży korzeń. Wtedy jednak dodawajcie chrzan porcjami, żeby nie przesadzić z jego smakiem. Zupę pozostawiam pod przykryciem na ogniu i wracam do kiełbasy. Kroję ją w grube, około centymetrowe plastry, które wrócą do gotowej potrawy. Nie zdejmuję z nich osłonek, ale jeśli wam jakoś szczególnie one przeszkadzają, możecie się ich pozbyć.
Pokrojoną kiełbasę na chwilę odstawiam i zajmuję się śmietaną. 100 g gęstej, kwaśnej 18% śmietany przekładam do średniej wielkości dzbanka i dodaję do niej 2 chochelki gorącej zupy. W trakcie dodawania gorącego płynu energicznie mieszam zawartość dzbanka, żeby uniknąć zważenia śmietany. Zahartowaną śmietanę dodaję do garnka z zupą chrzanową. Robię to na niskim ogniu, stale mieszając zawartość naczynia. Dzięki temu wszystko powinno połączyć się bez najmniejszego problemu. Na tym etapie zupa jest już w zasadzie gotowa i wymaga jedynie doprawienia. Ja jednak chcę uzyskać gładki krem, dlatego wyłączam grzanie pod garnkiem i blenduję jego zawartość. Niby dosyć oczywista sprawa, ale zawsze warto o tym wspomnieć. Używajcie blendera z metalową końcówką lub jeśli nie macie takiego pod ręką, przelejcie zupę do szklanego kielicha blendera i tam doprowadźcie ją do odpowiedniej konsystencji, po czym ponownie przelejcie ją do garnka. Do gładkiej zupy przekładam podsmażony wcześniej boczek i pokrojoną w plastry białą kiełbasę, po czym doprawiam ją do smaku solą i mielonym czarnym pieprzem. Przyprawy polecam dodawać porcjami na wypadek, gdyby okazało się, że wasza kiełbasa była bardzo mocno doprawiona. Zawsze łatwiej jest dodać przypraw niż je odjąć. Kiedy smak zupy mi odpowiada, nie pozostaje mi nic innego jak przelewać zupę do talerzy i podawać ją w towarzystwie jajek ugotowanych na twardo i świeżej, grubo posiekanej pietruszki. Każdą porcję możecie też posypać odrobiną zachowanego smażonego boczku lub przygotować osobno chipsy z bekonu i ułożyć je na powierzchni zupy. Zrobione! Nasza gładka chrzanowa zupa z białą kiełbasą i boczkiem jest gotowa do podania. Można się częstować! Jest to chyba jedna z prostszych zup, jakie można przygotować na świąteczny stół. Gładka, nie za gęsta, nie za rzadka i delikatnie rozgrzewająca. Smak chrzanu jest przyjemnie wyczuwalny i nie męczący, ale jego ilość będzie oczywiście kwestią waszych preferencji, więc jeśli lubicie bardziej doprawione zupy, nie krępujcie się. Dodajcie do tego jajko, kiełbasę i nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!